Witam w kolejnym odcinku Życie to nie bajka. Dzisiaj pierwszy odcinek w roku 2024, 14 stycznia. Jak widać pogoda taka sobie, około 1 stopień na plusie, odczuwalna -4. Ale dzisiaj mam takie wyzwanie charakteru zimowe 100 km. Bez jakichś większych atrakcji. Będę się trzymał głównie lasów, no bo tam będzie po prostu mniej wiało. Ale będę przejeżdżał przez Owińska, Pobiedziska i okolice Kostrzyna. Też Puszczę Zielonkę zahaczę i Park Krajobrazowy Promno. Tak jak mówiłem, dzisiejsza trasa to wyzwanie wytrwałości i już sam początek mi o tym przypomniał. Ledwo wyjechałem z domu, 100 metrów dalej na osiedlu miałem lekki zjazd i od razu dostałem poślizgu. Za 170 metrów na rozwidleniu trzymaj się lewej strony. Dostałem poślizgu i szorowanie tyłkiem po lodzie. Na szczęście już wiem, jak to robić, nic w rowerze nie ucierpiało, jadę dalej. Ja wychodzę z założenia, że wszystko dzieje się po coś. No i w sumie tutaj miałem taki dobry przykład, bo wypadł mi stojak pod telefon z kieszeni. Cofnąłem się, patrzę, a tam stoją te sarenki, które pokazywałem przed chwilą. A tak to bym przejechał i nawet bym ich nie zauważył. Także fajny zbieg okoliczności, może ktoś powiedzieć, a może tak po prostu miało być. I mamy pierwszy punkt kontrolny, że tak to nazwę, na trasie, czyli kładka w Owińskach. Dzięki niej nie trzeba jechać specjalnie do Biedruska, żeby przekroczyć Wartę. I tam zaraz jeszcze pokażę tutaj klasztor w Owińskach. A tu jeszcze pałac w Owińskach, który znajduje się praktycznie naprzeciwko klasztoru. Za 110 metrów skręć w lewo i kontynuuj wzdłuż Lipowa. A na wjeździe do Bolechówka siedzi sobie taki sympatyczny Mikołaj. Szczerze mówiąc, to myślałem, że podczas tego wyjazdu moimi największymi sprzymierzeńcami będą lasy. Ale jak się okazuje, dość długimi odcinkami są tutaj lodowiska. No i już drugi poślizg zaliczyłem. Na szczęście też przy dosyć małej prędkości. No niestety trzeba uważać. Jestem ciekaw, ile mi to zajmie. Te 100 km, jeśli w ogóle nie zrezygnuję później. Psychika mi nie wytrzyma, no ale zobaczymy. Na razie jeszcze jadę dalej. Jeśli uda mi się skończyć tą trasę, przejechać całą setkę, to będzie to moja pierwsza zimowa setka. Jeszcze nigdy nie jechałem 100 km, tylko w 3 miesiące. Grudzień, styczeń, luty. Mam nadzieję, że ten wyjazd ogarnie styczeń. Zobaczymy, jaka będzie pogoda w przyszłym miesiącu. No i jeszcze do grudnia sporo czasu, więc może też się uda to wszystko w tym roku załatwić. No nic, jadę dalej. Tutaj trochę lepszy kawałek trasy, nie ma lodu na razie. Ja mam tylko pytanie do służb leśnych. Czy wy jesteście normalni? Czy wy widzicie, jak ta droga wygląda? Przecież tym się nie da w ogóle jechać. Na 30 km mniej więcej robię sobie pierwszą przerwę. Znalazłem taką fajną wiatkę, która jest osłonięta od żywiołów, że tak powiem.
dlatego ławki są suche. No i sobie tutaj zjem trochę, odpocznę. Warunki dzisiaj są masakryczne, tak jak pokazywałem przed chwilą. Niektóre drogi no to są tak rozjeżdżone, że ja nie wiem, tylko czołgiem chyba się da normalnie pojechać. Te 30 km mi zajęło 2 godziny, więc tempo dosyć słabe, no ale nic, jadę dalej zaraz. We Frączynku spotkałem jakiegoś miłego pana, który powiedział mi, że przede mną droga jest oblodzona i żebym uważał. No przy tych warunkach to niby nic odkrywczego, można by powiedzieć, ale to i tak fajnie, że ktoś się w ogóle zainteresował, że jadę na rowerze i nie chcę, żebym się gdzieś wywalił czy coś. Więc jeszcze na tym świecie są jacyś fajni ludzie. A tu taka droga, teraz raz lód, raz trochę śniegu, czyli lepiej. Rzeczywiście trzeba uważać. Pan miał rację jak najbardziej. Nie wiem co to jest za ciek wodny, ale teraz w zimie jest tutaj mega czyściutka woda. Teraz nareszcie kilka kilometrów po szosie będę mógł nadrobić trochę średniej prędkości. Myślę, że teraz średnia prędkość brutto to nie jest więcej jak 15 km na godzinę. No tutaj jadę polami, ale nie wieje. Także się jeszcze okaże, że lepiej będzie dzisiaj po polach jeździć niż po lasach. No nic, chyba zaraz pobiedzisko. Trasa po asfalcie mi się skończyła i teraz bije się z polną drogą. No te polne moim zdaniem kolejna spora. Te polne moim zdaniem są jednak lepsze od leśnych dzisiaj akurat. No bo nie są aż tak rozjeżdżone, wiadomo, traktory tu jeżdżą raczej na jesień, zimą to już raczej nie. No i też nie rozkopują tak aż tych dróg. No nic, do Pobiedzisk jeszcze jednak nie dojechałem, no ale na pewno się zbliżam. Jestem już w Pobiedziskach, prawie połowa trasy za mną, zostało 55 km. Nie wiem w sumie, czy będę przejeżdżał przez centrum, czy nie. Zobaczymy. Najwyżej będzie fajne kilka ujęć, bo ten ryneczek w Pobiedziskach jest całkiem przyjemny. A tu jeszcze jezioro w Pobiedziskach. Tu miałem jakiś zjazd niedaleko, to mówię, a zobaczę jak to wygląda. Całe jezioro dzisiaj zamarznięte. A tutaj wspominany wcześniej rynek w Pobiedziskach. Koło centrum Pobiedzisk mało nie dostałem zawału serca. Bo patrzę w telefon, a tam 20% baterii. No przecież rzeczywiście zapomniałem, że jest mróz i szybciej się bateria kończy. Nie ładowałem. A co jeszcze gorsze, to też zaczęło szybko to schodzić, nie? Także 20, zaraz 17, 14, 13 i tak doszło aż do 4%. No jeszcze wyskoczył komunikat, że telefon jest chłodny i ładowanie będzie wolniejsze. Czyli no wyszedłem z założenia, że będzie wolniej ładował niż się rozładowywał, pobierał prąd. No na szczęście na tych 4% się ustabilizowało i teraz powoli się ładuje. A teraz odcinek nieco ponad 3 km z trasy szybkiego ruchu S5, a za niecałe 10 km powinienem być już na obrzeżach Kostrzyna. W Kociołkowej Górce, praktycznie równo na 60 km, trafił mi się przystanek autobusowy. Tutaj zrobię sobie najdłuższą przerwę na trasie, zjem, odpocznę chwilę
No ta trasa wzdłuż S5 była bardzo dobra pod względem nawierzchni, ale niestety mocny wiatr wiał, no i się trzeba było trochę namęczyć. Jeszcze 40 km, no myślę, że jakoś to tam doczłapię, chociaż no nie powiem, że jest łatwo. Teraz dostałem to, czego tak naprawdę bałem się najbardziej na tej trasie, czyli pole i wiatr. No ale plus jest taki, że chociaż lodu nie ma, nie jedzie się łatwo, ale przynajmniej bezpiecznie. No nic, te 4 dyszki się trzeba będzie pomęczyć. Chociaż po polach to tam z 10-15 pewnie maks. Komut jak zwykle nie zawodzi. Według niego to jest jakiś single track. No ja go niestety nie widzę. Będę musiał nadrobić za 2 albo 3 km. Także dojechałem do obrzeży Kostrzyna. 35 km do domu. Jakieś 5 km musiałem nadrobić przez ten single track na komucie, którego nie było. No ale tak to jest, jak się wyznacza trasę po jakichś polnych single trackach. Trzeba jednak na to uważać. Koło góry trafiło mi się tu jakaś dziwna boczna droga, jakieś jezioro. A tutaj tak o, a za mną jeszcze o. Tu musiałem przeprowadzić, bo lot taki, że strach tu cokolwiek zrobić. Kawałek dalej trafił mi się lepszy widok na jezioro. Według oznaczeń na drzewach jest to nawet jakiś szlak rowerowy, no ale chyba raczej nie o tej porze roku. Pozdrawiam Przemysława i jego oblodzoną górkę. Zaraz się przekonam, jak to jest. Pod tą górkę było ślisko jak pierun. Na szczęście udało się podejść bez żadnych problemów i ekscesów. No nic, jedziemy dalej, już mniej niż 30 km, 28 mi to pokazuje komut. W Biskupicach robię sobie ostatnią przerwę. Zostało mi 25 km do domu. Także już spokojnie sobie dam radę. Nie było łatwo, no ta górka mnie zaskoczyła ostatnio, szczerze mówiąc. No i też tak trzeba sobie zadać pytanie, czy zimą przejeżdżanie 100 km albo jakichś takich długich dystansów ma w ogóle sens? No dla przyjemności raczej nie ma sensu, no bo warunki są raczej kiepskie, widoków się za bardzo nie popodziwia. No ale jeśli ktoś sobie założy jakieś wyzwanie, ja na przykład uważałem, że no dam radę przejechać te 100 km nie w byle jakich warunkach tak naprawdę. No bo już prawie 30 razy z ponad 100 km jeździłem i chciałem się przekonać, czy dam radę po prostu zrobić to zimą. No i też chcę w każdym miesiącu mieć przejechane ponad 100 km, zostanie mi jeszcze luty i grudzień, więc na to też przyjdzie czas. Także no musicie sobie po prostu zadać pytanie, czy warto się wybrać na taką długą przejażdżkę w takich warunkach. I wracam z powrotem do lasu. Dzisiaj cały dzień w sumie była temperatura na plusie, tam +1, +2. To może trochę te drogi roztajały. Mam przynajmniej taką nadzieję, że nie będę miał znowu takich piruetów na koniec jak na samym początku. I po kolejnych leśnych przeprawach troszkę odpoczynku na kawałku asfaltu. Jednak człowiek nie docenia, jak to jest dobrze móc jeździć po asfalcie w te normalne dni. Coś dziwnego mnie teraz spotkało, po raz pierwszy w sumie od kiedy jeżdżę tak poważnie na rowerze. Jakieś skurcze mnie zaczęły brać podczas jazdy. No po jeździe no to jeszcze coś takiego miałem, ale teraz pierwszy raz w sumie, no nie brałem tych
formułów ani nic nie piłem, tylko samą herbatę ciepłą. Może dlatego jakichś elektrolitów mi trochę brakuje, czy coś. Teraz się napiję. Poczekam chwilę, odpocznę, zobaczymy, czy będzie lepiej. To Oshi pomogło, a tutaj jeszcze taki ciekawy budynek po drodze. Przed chwilą wjechałem do Poznania i myślę, że to dobry czas na podsumowanie. No, udało mi się przejechać te 100 kilka kilometrów i tak się w sumie zastanawiam, jakbym się przygotował, to może w przyszłym roku bym spróbował zimowe Wataha Ultra Race na najkrótszym dystansie, tam bodaj 90 km. No ale tak najlepszym podsumowaniem tego wyjazdu będzie chyba cytat z Rockiego Balboa. It's not about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward. Przekładając to na rower, nieważne ile watów wykręcisz średnio, ile jesteś w stanie przejechać w takich warunkach, liczy się to, ile uderzeń wiatru, ile podpórek, ile poślizgów jesteś w stanie wytrzymać i jechać dalej, nie poddawać się. Z takim głębokim przemyśleniem Was zostawiam. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.